Jak się czuje przedsiębiorca, na którego szczuje i któremu grozi minister polskiego rządu? Jednej nocy też nie przespałem, powiedziałem, odpowiem na te zarzuty. Może u Ciebie to powiem, że i wynika to albo z jej głupoty, albo cwaniactwa. To na gówno burzy buduje swoją pozycję, ten myślę, że po prostu w tym błocku utonie. Jak będzie mi się chciało, zróbcie mnie tym premierem, to naprawię ten kraj. Co byś zrobił? Jakie pierwsze decyzje? Dałbym po 1 000 000 złotych rocznie każdemu ministrowi. Nikt mądry z biznesu nie przyjdzie do polityki. Nikt. A na głupszych ludziach robi się łatwiej interesy. Zapraszasz panią minister, żeby poznała, czym jest przedsiębiorczość tak od podszewki? Całym sercem nie, dlatego nie dorosła do tego. No w campervanie w 4 osoby, żeby więzić dzieci w bagażniku jak psy, no bo pies ma 20 metrów, a dziecko w bagażniku ma pół metra. Czyli dziecko jest gorsze niż pies. Kelnerki, które podchodzą w górach, mówią: panie, kupiłem 2 mieszkania dzięki panu, albo 3. No zarabiasz 5, zaoszczędzi 2. Albo nie mam, no to pracuj więcej, albo wydawaj mniej. Zacząłem kupować samochody, coś czerwonego mi się marzy. Ferrari takie czerwone, myślę, że będzie. Specjalnie dla pani minister będę się ciemiężył niestety wysokim spalaniem. To jakbyś miał 3 podpowiedzi dla przedsiębiorców. Dzisiaj ja jestem przedsiębiorcą, mając starego Samsunga. Robię dużo większe pieniądze niż jak miałem 100 sklepów partnerskich z odzieżą męską. Dzień dobry widzowie. Z nami dzisiaj Kuba Midel, przedsiębiorca, inwestor, organizator jednego z największych wydarzeń biznesowych w Polsce pod nazwą Wielka Integracja. Cześć Kuba. Dzień dobry, Pawle. Dzisiaj w jakiej roli? W której z tych ról? Dziś jestem twoim interlokutorem, ale w jakiej sprawie nie wiem. Myślę, że poruszymy sprawy biznesowe, inwestycyjne, jest końcówka roku, także może jakieś podsumowanie. Natomiast zostało rzeczywiście 8 dni, moi drodzy, do tej wielkiej integracji. Jeżeli Przygotowania właśnie. wszystko mamy dopięte, tak naprawdę już jest trochę doświadczenia. Od 8 lat robimy. 9. edycja teraz. 9. edycja, na poprzedniej było 2300 osób. W tym roku jest duża szansa, że będzie więcej. Także jeżeli nie macie jeszcze biletu, moi drodzy, wielkaintegracja.pl, może jakiś kod znajdziecie. Midel 10 na pewno działa, na 10%. Puścimy swój. Puśćcie swój, oczywiście. Natomiast niezależnie, czy kupicie przez sklep Rentiera, czy przez stronę, bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Albo na 2 dni, na sobotę, piątek, albo na samą sobotę, bo będzie się działo bardzo, bardzo dużo. To jest najdłuższa impreza, największa impreza, najbardziej kaloryczna do tej pory impreza. Tak, bo tam się spotykają przedsiębiorcy, o przedsiębiorczości i o przedsiębiorcach dzisiaj sobie porozmawiamy. Do Wielkiej Integracji jeszcze wrócimy. Natomiast pierwsze pytanie na rozluźnienie chciałem zapytać. Jak się czuje przedsiębiorca, na którego szczuje i któremu grozi minister polskiego rządu? No, PR-owo dobrze, bo to jest reklama darmowa, natomiast jako człowiek gdzieś się to odchorowuje. Myślę, że ten mój katar, 2 dni przeleżałem teraz, wynikał również z nagonki nie tyle na mnie, co na moją żonę i na mnie, że zrobiliśmy w mieszkaniu kwadratowym ściankę działową, prawda? Jest okres świąteczny, więc czas jakiejś refleksji, to co mówiliśmy przed wywiadem, żeby oddolnie chociaż wytłumaczyć ludziom, że to, co wam się wydaje ruchem kciuka, albo jest, drugiego trafia prosto w serce, bo on wkłada w to całe życie i my naprawdę, ja może 10 lat temu nie kupowałem ładnych mieszkań, a dzisiaj wybieram naprawdę najfajniejsze, co mogę kupić. Dwupokojowe, albo z namiastką dwupokojowego, ale to są piękne osiedla, które robi dużo architektów, budowlańców. Ktoś nagle przez to, że dzielisz mieszkanie, czy oddzielasz jakąś część sypialnianą, mówi, że jesteś najgorszym człowiekiem w kraju, gorszym niż złodzieje, oszuści i nie wiem, i inni. Wiem, że żona to na tyle odchorowała, że ja odchorowałem jej chorobę. I niepotrzebnie po prostu robi się ludziom jakąś tam... Ja wiem, że psychicznie też człowiek... I padłem gdzieś tam, mimo że mental mam bardzo silny, to nie oszukasz organizmu, który niestety dał się złapać na jakieś tam katary, wirusy i tak dalej. I wiem, że wiąże te sprawy. Teraz a propos pani minister. No jeżeli teraz przedstawiciel rządu chce dokuczyć ludziom, którzy wytwarzają dobro w postaci, w moim przypadku, kompaktowego, ślicznego, nowego, świeżego, pachnącego mieszkania pod wynajem, za 80 zł za dzień do wynajmu, zamiast hotelu za 350 czy 400 i mówi, dobrze im tam, niech będzie im jeszcze trudniej. I postaramy się, żeby było Postaram się, żeby było jeszcze im gorzej. Wydaje mi się, że to nie przystoi. Nie? I wynika to albo z jej głupoty, albo z cwaniactwa, że na tym sobie zbuduje jakąś tam popularność, tylko że budowanie popularności na krzywdzie innych nie jest, wydaje mi się, dobrym kierunkiem. Przynajmniej jeżeli mówię o jakimś odrobinie etyki. Ja nawet staram się o innych nie mówić źle. Jeżeli już mówię o kimś źle, nawet teraz nie mówię, jak ta pani się nazywa. Albo mówić dobrze, albo nie mówić wcale, bo ta prawda gdzieś wraca.
Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. Kto na gówno burzy, buduje swoją pozycję, ten myślę, że po prostu w tym błocku utonie. Wczoraj też gdzieś to we mnie leży, takiego postsika drobnego napisałem, że w biznesie i w życiu za swoje błędy płacimy sami. W polityce nic nie płacimy, bo zapłacą inni. Natomiast możesz wszystko powiedzieć. To samo jest zresztą w mediach. Ty jako prowadzący możesz powiedzieć, co chcesz. Dziennikarze na innych kanałach czy w telewizji mogą powiedzieć, co chcą. Natomiast szkoda robić sfałszowany obraz rzeczywistości. Patopolityka? No to jest, jeżeli patodeweloperką jest 35-metrowe mieszkanie za $500 000, wynajmowane za 2300, 2400 z ogrodem, to wydaje mi się, że absolutną patopolityką jest gnębienie PR-owe polskiego przedsiębiorcy. Co mnie boli jako człowieka, który otworzył Akademię Bogactwa na YouTube. Ja nie zrobiłem Akademię Spokoju, Akademię Religii, Akademię Wyciszenia. Tylko ja świadomie zrobiłem Akademię Bogatego Człowieka, który ma być silny, pewny siebie, zamożny, ma mieć pieniądze, ma się rozwijać, ma inwestować. I wydaje mi się, że w krajach wysoko rozwiniętych ten człowiek jest, to nie jest gwiazda rocka, to nie jest gość, który robi stand-up, to jest gość, który wytwarza wartość dodaną, płaci podatki, zatrudnia innych, daje na rynek jakiś towar. Jeżeli robi to zgodnie z prawem i legalnie, wydaje mi się, że nie ma co bić braw, ale dać mu spokój. Powiedzieć, niech robi to, zna się na tym, umie robić pieniądze. Co inne niech robią inni. Natomiast dziwi mnie to, że u nas, nie wiem, gwiazda Disco Polo, która ma z całym szacunkiem 3 utwory na tej samej nutce i 3 dźwiękach, zarabia 40, 50, 100 tysięcy za koncert czy dziennie i nikomu to nie przeszkadza. Człowiek, który 3 lata wytwarza dobro, które pracuje przez 50 lat, gdzie ktoś naprawdę tam żyje, pracuje, je, odpoczywa, ma schronienie, to gwarantuje jego pierwszą potrzebę i zarabia na tym 2000 miesięcznie, jest wrogiem publicznym numer 1. Może powinieneś wrócić do śpiewania i dać ludziom jednak trochę igrzysk. No ale nie chcieli tego. Ja chciałem śpiewać, tak? Ja też miałem taki chytry plan, że zrobię kilka piosenek. Tutaj mnie rynek nie zaakceptował, akceptuje te moje mieszkania, tylko coś jest nie tak. A skąd się to bierze, że właśnie, bo jest dobre porównanie z Piłkarz, Disco Polo. Na tym się skupmy. Ale mówmy o dość prostych pieniądzach, tak? No jesteś twórcą Disco Polo. Utwór Disco Polo myślę, że zrobi się dzisiaj za 2-3 tysiące złotych. Dobry. Z miksem, masterem robiłem to taniej. Da się, tak? Piłka nożna wiemy jak wygląda. Część chłopaków ma wielki talent, część jest na patencie, ale można zarobić kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie za kopanie w piłkę i przyjemność tak naprawdę. Mam w rodzinie piłkarzy, mówią, Kuba, nie zarabiamy dużo, lubimy poklepać piłkę, pokopać i iść na trening. I nagle ktoś to wkłada ileś lat pracy w swoją inwestycję, dba o to, daje komuś coś realnego i zarabia 100 razy mniej, jest wrogiem publicznym. Także trochę tego nie rozumiem. Nie chce mi się tego rozumieć. Dzisiaj kupiłem 2 apartamenty za grubo po 1 milion w Zakopanem. Jestem z tego dumny. Sprzedałem lokal tutaj koło Matki Polki, którego nie chciałem. Też jestem z tego dumny. Robię swój po prostu biznes, który jest bardzo nudnym, spokojnym, przewidywalnym biznesem. I tyle. Ja nie oczekuję jakichś wielkich braw. Uśmiecham się, bo w komentarzach, jak powiedziałeś o 2 apartamentach w Zakopanem, to w komentarzach pewnie zacznie się... No ale to po 1 milion z hakiem. Nie róbmy, wiesz. Nie róbmy z igły widły. To dobry disco polowiec, wiesz, 10 koncertów na apartament. Tylko nie czepiamy się, wiesz, ja broń Boże też się nie czepiam. Ja tym gwiazdom disco polo gratuluję, że można zrobić tak słaby produkt i tak drogo go sprzedać. To jest w ogóle fantastyczne. Gratuluję wszystkim piłkarzom, bo wydaje mi się, że są dyscypliny nieco bardziej skomplikowane. Natomiast tutaj, no tych 10 chłopaków w jednej, drugiej, wiesz, szmacianka z jakimś logo. I tutaj naprawdę, jak pooglądamy sobie historię piłki nożnej, to ta FIFA zrobiła niewiarygodne ruchy marketingowe, że z kopania piłki zrobiła kościół. Do kościoła nic nie ma. Ale te pierwsze 2 biznesy, czyli Disco Polo, czy jakieś Italo Disco, czy jakieś hiszpańskie cyki-cyki, wiesz, Despacito, no genialne biznesy. Nikt się nie czepia, tak? Piłkarze się nikt nie czepia. Mordobicia się nikt nie czepia, że ktoś walkę zarabia 1 milion za w ogóle nie potrafi walczyć. Tak? Teraz ten Jake Paul z tym Joshuą. Fajna rzecz, ale 200 milionów złotych. Ja się, broń Boże, nie czepiam. Niech chłopaki zarabią 1 miliard za walkę. Tylko dlaczego właściciele nieruchomości mają dostawać baty, że dają drogie aktywo, które wynajmują tanio? To ja zgłaszam strajk. Pierwszy zgłaszam strajk.
Zaczniesz teraz polskich pisać rentierów, komentarze. polskich inwestorów. Nie, bierzmy więcej za te mieszkania, moi drodzy. Jeżeli mieszkanie kosztuje 1 000 000 złotych, bierzmy za to mieszkanie 15 000 złotych miesięcznie. Chciałem podrążyć właśnie, skąd się to bierze. Czy to chodzi o to, że to jest tania rozrywka, którą możemy pooglądać, wiemy, że nie wskoczymy na taki poziom, a no, w sumie w nieruchomościach też być może zakładamy, że nie wskoczymy. Skąd się to w ogóle bierze? Że siedzimy z pilotem, wiesz, i Nie wiem, oglądamy. ja myślę, że słuchajcie, piłkarze też mają przerąbane. Ja sobie żartuję, ale te gwiazdy disco polo naprawdę mają przerąbane. Myślę, że wiesza się psy, to ten nie potrafi tego, ten nie potrafi i tak dalej. A piłkarze też myślę, że baty dostają. To są bardzo silni, odporni psychicznie ludzie. Myślę, że każdy, kto wchodzi w tę strefę publiczną, musi się liczyć z tym, że będzie niezależnie od tego, czy on zrobi dobrze, czy niedobrze i płaci się za tą cenę. No, Dźwigasz to? W sensie, że... ja to dźwigam, ale widzę, że organizm mnie udźwignął ostatnio, tak. Ale... Że była szala jednego hejtu, jednego kanału, drugiego, czwartego. Widzę, jak żona to przeżyła. Później jeszcze ta pani minister. I psychika to dźwiga, ale ciało tego nie udźwignęło. Ale masz takie jakieś lekkie rozedrganie, jak słyszysz, że właśnie minister popełnia taki wpis? No, Masz taki niepokój, że coś się zaczyna dziać, że nie wiem, zabiorą się za sprawdzanie twoich kwitów. Ale niech sprawdzą kwity, przecież firmę prowadzisz legalnie, tu wiesz, to nie ma sprawdzać kwitów. Wiem, ale czy masz takie przeświadczenie, Nie, że... tak, czy chcę w tym kraju to robić? Poczucie, że Mam ktoś cię obserwuje, przeświadczenie, jesteś pod lupą. To i tak jestem pod lupą, tylko mam wrażenie, czy ja chcę w tym kraju prowadzić biznesy, czy ja chcę w tym kraju inwestować, czy ja chcę w tym kraju żyć. I to jest przerażające, bo staram się myśleć i mówić w samych superlatywach o Polsce. Wręcz jakiś wywiad przed wpisem pani minister powiedziałem publicznie, że nie mam nic do tych polityków. Niech działają, niech robią swoje. Nie zrobił mi krzywdy ani Nawrocki, ani Trzaskowski, ani Tusk, ani pani Zdanowska w Łodzi, ani pan Komorowski, ani Kaczyński Jarosław. Wydaje mi się, że na tyle elegancko starają się te swoje wojny robić, że nikt publicznie nie wyzwał przedsiębiorcy od złodzieja, który daje mieszkania na wynajem w całkiem niezłym standardzie. I to jest przykre, że idzie to w tym kierunku. I dlaczego jedni mogą obrzucać błotem, a drudzy nie mogą, tak? I teraz czy klasą będzie nieodpowiadanie na to? Właśnie miałem o to zapytać, czy w ogóle podejmujesz dyskusję, czy... Nie, jednej nocy też nie przespałem, powiedziałem, odpowiem na te zarzuty. Może u ciebie to powiem, że 30 parę metrów na człowieka, bo to są mieszkania dla singli albo dla par, w bardzo fajnym standardzie, z miejscem parkingowym, nową windą, klimatyzacją, kominkiem, akurat w tym przypadku hejtowanego mieszkania z ogrodem, że to są, wydaje mi się, ultranormy. Wczoraj widziałem rolkę Piotra Pająka, który w Hongkongu pokazywał za $800, czyli ponad 2000 zł mieszkanie kilkumetrowe, gdzie ludzie mieszkają w klatce dla psów. I tam jest posłanie z jakiegoś koca. W Hongkongu, które jest kolebką światowego biznesu. I nagle w mieście, które miało się wyludnić, czwartym mieście w Polsce, w mega dobrej inwestycji z łóżkiem 1,60 m na 2 m, z ogrodem, kominkiem i klimatyzacją, że ja robię komuś krzywdę. Wiesz, to są takie... nie wiem, czy to jest pomówienie, ale trochę się odechciewa chcieć. Te mieszkania 10-12 metrowe, to czy uważasz, że ludzie słusznie się czepiają za to? Wiecie, ja jestem za wolnością. Nikt nie każe wam się obżerać. Nikt nie każe jeść tłustych, niezdrowych, przetworzonych rzeczy. Albo słodkości. Albo wlewać w siebie pół litra wody. Albo whisky. Albo brać narkotyków. Ale wszyscy to biorą. No masz pewną wolność. Tych malutkich mieszkań na rynku w Łodzi, załóżmy, są w tym momencie 1 albo 2. W Warszawie ciężko mi było nawet znaleźć na taki film. Były 2 mieszkania 10-11 metrowe. O co jest ta gównoburza? To, że ich wrzucasz tam na siłę. Więzisz. Ja chciałem, ale ja tego nie więżę, bo ja nie mam tych mieszkań. Ja mam mieszkania, najmniejsze mam 17-metrowe jedno. Większość mieszkań, które kupuję nawet teraz, to mieszkania dwupokojowe, bo one się będą w tym momencie opłacały. Albo 30-metrowe fajne kawalerki, 28-metrowe, to jest absolutne minimum. Teraz wychodzę wręcz z 3 mieszkań, które mają 27, bo są nieustawne. Ale cały czas mówię, że ja celuję wyżej. Do czego zmierzam? Jeżeli klient chce małego mieszkania, to ma prawo je mieć. A jeżeli inwestor chce w coś takiego zainwestować, to ma prawo to zrobić. Patrz Paryż, patrz Hongkong, patrz wszystko i nie odwrócicie tej tendencji. Ja robię tylko mieszkania większe dlatego, że mnie na to stać, że chcę mieć więcej świętego spokoju i że prowadzę kanał na YouTube.
Gdybym nie miał tych 3 czynników, prawdopodobnie szedłbym w jeszcze mniejsze, bo tam są zyski, a ludzie bardzo dobrze chcą zainwestować oszczędności swojego życia. I cała ta branża kombinuje małych inwestorów albo tych, którzy zaczynają, jak kupić możliwie malutkie mieszkanko. 18-metrowe, 20-metrowe. Możliwie tanio je zrobić i możliwie drogo je wynająć. Tak robi pani, która ma warzywniak. Nie chce kupić drogo jabłek i ich rozdać, tylko chce kupić dobre jabłko możliwie tanio i sprzedać tych jabłek możliwie dużo, możliwie drogo. I jeszcze zapłaci od tego podatek i jeszcze musi być cały dzień w pracy. I każdy, kto prowadzi biznes, wie, że na tym polega biznes. Natomiast teraz oczernianie, czy śmianie się nawet z ludzi, którzy handlują towarem słabszym, gorszym, tańszym, no to jest raz, że w nich uderzenie, ale 2 w klientów, których na to po prostu stać. W studenta, emeryta, w parę na dorobku. Ja, moi drodzy, mieszkałem na studiach w mieszkaniu w pokoju 6-metrowym, może 7-metrowym, a z żoną mieszkałem na poddaszu w domu do rozbiórki przez rok czasu, bo takie miałem życzenie i rozwijałem wtedy firmę. To były moje najpiękniejsze lata i z żoną, i ze sobą, i z firmą. I nie mam do nikogo zarzutów, do rodziców, do rynku nieruchomości, do kolegi, którego pozdrawiam, Dominika, który będzie też na seminarium inwestycyjnym. Mieszkaliśmy w poddaszu domu do rozbiórki przez rok. W wieku 20, 2007 rok. Miałem 24 lata. I zrzucaliśmy po 500 zł z żoną i tego. I to nie mówię, żeby się płakać, tylko to był mój wybór. Nie zabierajmy ludziom wyboru. Część ludzi będzie teraz mieszkała sobie, nie wiem, w przyczepach, w namiotach, będzie podróżować w campervanach. No w campervanie w 4 osoby, żeby więzić dzieci w bagażniku jak psy, no bo pies ma 20 metrów, a dziecko w bagażniku ma pół metra. Czyli dziecko jest gorsze niż pies. Czyli rodzic powinien iść do więzienia, a producent campervana powinien być wyklęty. Trzeba się w łeb uderzyć, tak? Zanim coś napisze i powie, to musi się zastanowić, czy on po prostu rozumuje. Czy chciałbym, żeby ludzi było stać na większe mieszkania? Tak. Czy chciałbym mieć większy dom? Tak. Czy powinienem zarabiać więcej? Tak. I robię wszystko, żeby zarabiać więcej i mieć większy dom, ale nikt mi go nie da za darmo. Za każdy metr kwadratowy muszę zapłacić więcej. Jak chcę mieć większy dom, muszę wziąć większy kredyt i więcej wydać. To jest prosty jak schemat CEPA. Tylko że z ludzi robi się debili, że niestety ministrowie robią z ludzi debili. No bo alternatywą jest to zmuszenie kogoś do kupienia 20-30-metrowego mieszkania, na którego nie stać. To nie jest zmuszenie. Nie, mówię w sensie, że gdyby zablokować, zakazać takich 10, 15, 11-metrowych mieszkań, no to Ale nie ma automatycznie tych mieszkań. Słuchajcie, odcina się grupa, która nie może ma. sobie na nie pozwolić. Ale o czym, Paweł, ty mówisz? Nie ma tych mieszkań. Problem jest taki, że nie ma na rynku tych małych mieszkań, których pewnie rynek potrzebuje. Bo wolałbym mieszkać w mieszkaniu 17-metrowym, oficjalnym, legalnym, malutkim, to się nazywa kawalerka, garsoniera, nie wiem, zwał jak zwał, niż mieszkać na przykład z rodzicami. Ale 17-metrowe będzie kosztować 170 000, a 35-metrowe 350. To powiedz, chłopie, co byś wolał kupić jako 20-latek? Czy mieć ratę 3500 miesięcznie, czy 1300 miesięcznie, tak? Nie ma tych mieszkań, bo właśnie prawnie jest to zakazane. Może i słusznie, ale jest to 25 metrów dzisiaj wymagalne. To nie jest już mała powierzchnia, bo 25-6 metrów 7 razy 10-12 tysięcy robi 300 koła w Łodzi za bardzo małe mieszkanie. To jest pierwsza sprawa. Druga, o czym rozmawiałem z panem Władysławem Grochowskim, który ma łeb jak sklep, zdobywał 10 000 mieszkań, to najdroższe w mieszkaniach są przepisy. Gdyby deweloper mógł budować na większej ilości działek i mógłby spełniać mniej rygorystyczne parametry, tych mieszkań powstałoby szybciej, więcej, taniej. I tyle. I ludzie niestety z musu kombinują, szukają, dzielą mieszkania, które się do tego nie nadają, 50-metrowe na 4-5 klitek, bo tego potrzebuje rynek. Natomiast czy Midel ma za to brać odpowiedzialność? Chce, nie chce, bierze. No tak, ale nie chce mi się. Wiesz, to się coś takiego bierze, że odwalcie się ode mnie, tak? Jak gdyby, jeżeli macie hejtować, to zhejtujcie to, co rzeczywiście robię. Jeżeli ktoś stracił na nieruchomościach przez ostatnie 7 lat, niech mnie hejtuje. Czyli Midel, kupiłem mieszkanie za 200 i niestety, ale rynek padł. Ja dałem 100 000 na kryptowaluty, straciłem wszystko, gość ma to w który mi to robił i nie powiedziałem o nim złego słowa i nie powiem wam, bo to jest moja prywatna sprawa. Bo wierzę w te nasze święta, wierzę w choinkę, coraz mniej, kurczę, w różne rzeczy wierzę, kościelne, ale wierzę w jakąś dobrą energię, że ta karma wraca. Nie będę robił pod górkę.
czy chciał, czy nie chciał i tak dalej. Ale wieszanie psów, że ktoś postawił ściankę działową i kominek, i wiesz, i klimatyzację robi takie troszeczkę bez sensu. Jeszcze dopytam, bo powiedziałeś jedną rzecz, że mogą cię ludzie hejtować za to, do czego może nie tyle ich przekonałeś, ile zainspirowałeś. Masz takie osoby, że mówią ci, wracają po latach i mówią, mówiłeś o kupnie gdzieś tam w jakimś mieście, w jakiejś inwestycji albo na rynku wtórnym, a jednak pierwotny poszedł w górę. Masz takich ludzi, którzy przychodzą do ciebie i mówią, że posłuchali cię i... Nie. I to jest właśnie rzecz ciekawe, mimo tego płaczu, to jest bardzo wiele osób. To są kelnerzy, kelnerki, które podchodzą w górach, mówią, panie, kupiłem 2 mieszkania dzięki panu, albo 3. Wiesz, ludziom się wydaje, że inwestor w nieruchomości to on ma 2 Maybachy, złoty łańcuch, 7 garniturów i on jeździ i kupuje apartamenty po 1 000 000. To są drobni ciułacze, którzy budują sobie swój prywatny ZUS, którego niestety nie da im państwo. Mają 1, 2, 3 mieszkanka pod wynajem. Ostatnio w salonie chińskim tu w Łodzi gość podchodzi, mówi, panie, chcę podać rękę, kupiłem, nie wiem, 20 mieszkań pod wynajem, poszedłem na emeryturę, tak. I nie mam tych reklamacji, nie mam zarzutów. Nawet jeżeli ten rynek stanieje, to też, słuchajcie, to jest ryzyko, to jest nasze są wspólne decyzje. Jeżeli rynek spadnie albo będzie wojna za 7 lat, no to możecie coś tam pisać, ale miejcie swoje rozumy. Tylko rzeczywiście nie ma takich głosów, tak? Większość ludzi zarobiła te pieniądze. Paradoksalnie żaden najemca do mnie nie napisał, panie, kupiłem u Waldka w Szczecinie, wynajmuję mieszkanie i mi się źle mieszka. To nie mam takich głosów. Nie? To jest lament ulicy, która jest uczona przez media, że może lamentować, że z tego coś wyniknie, że lud ma głos. W jaki sposób uczona? No komuna tak zrobiła. No, jak płakałeś, nie było papierów, wypłakałeś, to gdzieś tam był podobno papier toaletowy, czy coś tam załatwiłeś, tak? No dzisiaj żyjemy w takich czasach, że płacisz albo nie, albo cię nie ma, tak? I nie wiem, no gdzieś się Zachód z tym pogodził, Stany się z tym pogodziły. Jeden mieszka w pałacu, a drugi mieszka po prostu przy śmietniku i tak jest i tak będzie w Polsce. Dzisiaj jeszcze tak w Polsce nie ma i uważam, że na ten płacz jest za wcześnie, bo ten płacz przyjdzie. Za 10, 15, 20 lat będzie taki płacz. Mówisz w kontekście cen nieruchomości? Nie w kontekście cen wszystkiego, cen życia. Nie dogonisz w jedno pokolenie tego, co robią teraz 4 pokolenia. Jeżeli twój dziadek pracował, ojciec pracował, ty zapalasz, dzieci edukujesz, pracujesz i wy coś macie, na drudzy nie. No i pretensje. No i o co pretensje? No nie nadrobisz 100 lat w jeden hejterski komentarz. Naprawdę Polska w tym momencie przechodzi ogromną kolejną transformację, żeby wolny rynek był. Kto tam się miał nachapać legalnie, nielegalnie, ale teraz 30-35 lat ciężko pracujemy. Nad firmą, głową, oszczędnościami. Jedni przepieprzają, drudzy inwestują. I nasze pokolenie, Paweł, twoje i moje, za 20 lat powiedzą, no ten Midel to ma 100 mieszkań, no to oszust, całe życie kradł. A drugi całe życie przepieprzał. No i rzeczywiście, no, ten, co przepieprzał, będzie hejtował tego, co ma. Nikt nie wie, że dzisiaj ja biorę tak naprawdę 1,5 miliona kredytu na 2 mieszkania w Zakopanem. On widzi, że tam na Podhale jeździ oscypki i rolki kręci, tak? Ale nie widzi, że wziął kredyt 12-letni inwestycyjny na 2 mieszkania w Zakopcu. Że podjął tą decyzję. I myślę, że tutaj dochodzimy do jakiegoś sedna sprawy, branie odpowiedzialności w swoje ręce, której szkoła nie potrafi. Uczymy się bzdur, pantofelków, Grunwaldów, nic nie pamiętam na szczęście z tej chemii, biologii i tak dalej. A ludzie nie wiedzą, nie potrafią dodawać i odejmować do 5 000 złotych, do 10 000 złotych, tak? To jest matematyka na poziomie przedszkolnym, tak? No zarabiasz 5, zaoszczędzi 2. Albo nie mam, no to pracuj więcej, albo wydawaj mniej. Zarabiam 5, to wydam se 7. Tego bym uczył od urodzenia, tak? Dziecko teraz wysłaliśmy na kolonię, dostał młody 300 zł i kartę do zera wypuścił, tak? Tysiaka przypalił na kebaby i frytki, tak? I ostatni raz, następnym razem będzie bez karty, będzie po prostu albo głodny, albo zaoszczędzi. A córka przywiozła więcej niż dostała. No i jedno dziecko dostało po prostu, powiedziało, że źle zrobiła, a drugie dostało pochwałę. No ale to są dzieci, ale 30, 40, 50-letni ludzie, wydaje mi się, że mogliby ludzie zrobić sobie rachunek sumienia. I tu żaden hejt, żaden youtuber, influencer, ani pani minister ci nie pomoże. Szkoda, Paweł, szkoda, że głupiejemy. Szkoda, że idiociejemy i to dotyczy palszeć nieruchomości, ale to dotyczy głowy. To dotyczy ciała. Zamiast iść na spacer, poruszać się, zrobić pompki,
Siłownie są dzisiaj po 10 zł za wejście przy tych wszystkich karnetach. Baseny są po 5 zł za wejście, czy 15, ale spacer jest za darmo, bieganie za darmo. Zimny prysznic kosztuje niewiele. No to nie ruszamy się i żremy, tak? A potem chodzimy do kardiologów, a potem chodzimy do apteki, a potem mamy pretensje do służby zdrowia. No, jeżeli jesteśmy debilami, no to weźmy tylko za swoje debilskie decyzje odpowiedzialność. A nieruchomości to jest, słuchajcie, dziwne, bardzo, bardzo to jest ostateczność. Jak to zmienić, ten mindset? Nie zmieniać. Ludzie mają być głupi, bo to się opłaca innym. Biznesmenom to się opłaca, bo jest gawiedzi co sprzedawać. No po co gawiedzi? 50 koszula, 16 buty, 80 kolczyk, żarcie, które kupujesz z supermarketu i wiesz jak jest. Większość kupujemy niepotrzebnie, bardzo wiele wyrzucamy. I to nie, ja nie mówię tu w kategorii świętego, bo robię wszystkie błędy, o których Państwu mówię, tylko biorę za nie odpowiedzialność. Kupuję i wyrzucam, płacę, ale nie mówię do Lidla, że Lidl jest zły, bo mnie namówił na 3 jogurt za pół ceny. Nie dzwonię do banku, że wziąłem kredyt. O Jezu, że rata mi zdrożała. Chciałem, żeby była tańsza, ale na takie warunki się godzę. I kolejna rzecz, jeżeli chcę tu mieszkać w tym kraju, to muszę to akceptować. I w przypadku tego hejtu i dziwnej pani minister też muszę przełknąć tę ministerialną żabę i po prostu żyć dalej. A jak nie, to adios. Nikt mnie tu nie trzyma na siłę. To jest piękno dzisiejszego świata. I pierwszy stąd wyjadę, jeżeli ta granica, czy ta barierka, czy tam przeleje się to gdzieś tam w środku, po prostu pogadam z rodziną i stąd wyjadę. Ale nikt mnie tu nie trzyma na siłę. Jeżeli chcę tu być, to muszę tą Polskę kochać. Łącznie z tą panią minister śmieszną, taką jaka jest. A w naszym życiu to dotyczy, słuchaj, raptem małego budżetu domowego, małego budżetu firmowego. Po to jest ten teraz początek roku, żeby sobie fajnie to rozplanować. Czy stać mnie na moje życie dzisiaj? Czy stać mnie na moje inwestycje? Czy żyję w zgodzie ze sobą? No bo z czego wynika frustracja tak wielkiego stopnia, że życzy śmierci kogoś, kto postawił ściankę działową w mieszkaniu w mieście, gdzie nie wiesz nawet, gdzie jest to miasto. Trzeba być sfrustrowanym do kwadratu. Trzeba być jak ściółka w lesie, której wystarczy tylko iskra, żeby to zapłonęło. I tak naprawdę denerwuje cię ścianka działowa kogoś, czy ktoś strzelił bramkę, czy będzie koncert Sylwestra w Dwójki, czy będzie we Wrocławiu i tak dalej. Jak sfrustrowany jest to naród, że tylko woda w ciągu dnia jest w stanie to uleczyć. Zahaczyliśmy o temat, bo rozmawiamy dzisiaj o przedsiębiorczości i zaraz wrócimy do przedsiębiorczości, tej głównego nurtu, tak bym to nazwał, ale chciałem zapytać jeszcze o coś, o temat, który mało jest poruszany, rzadko jest poruszany, o wychowanie dzieci w takim duchu przedsiębiorczości. Jak to u Ciebie wygląda? Ja nie jestem, myślę, wzorcem. Ani taty, powiem Ci, chyba ani męża. Są na pewno większe autorytety. Ja to robię intuicyjnie, robię to najlepiej jak potrafię, ale nie jestem do końca normalny. Wiesz, było dużo sportu w moim życiu, dużo ambicji, dużo walki, takiego podnoszenia poprzeczkę na siłę. Można było dużo więcej tego czasu poświęcić rodzinie, dzieciom, żonie. Teraz dopiero, myślę, naprawiam te błędy. Natomiast jestem za tym, żeby pokonywały swoje bariery rodziców. Ostatnio taki motocykl tutaj przywiozłem, elektryczny. Żona powiedziała, że dziecko się zabije. No i się nie zabiło. Prawda? Jeżeli dasz temu dziecku spróbować, to się okaże, że nie na wszystkim trzeba się zabić. Nie każdy chce Cię oszukać, że możesz iść na podwórko, na boisko, możesz się bić i nic się nie stanie. Zbudowałem teraz dziecku dojo, dzieciakom takie, wiesz, kupiliśmy matę, worek treningowy, jest dojo, jest siłownia w domu, trenujemy razem, wyjeżdżamy dużo razem, spędzamy na Mazurach 1,5 miesiąca razem. Teraz na tydzień wylatujemy, potem na 2 tygodnie razem, ale bardziej daję przykład niż lekcję, bo jestem słabym nauczycielem niestety w domu, a dużo mi się zmienia, jeśli chodzi o podejście do wychowania finansowego, bo ja wiem, że nie chcę, żeby dzieci przechodziły to, co ja przeszedłem. Ta walka była na moją... Nikt mi nie kazał walczyć, rodzice nie kazali mi tracić 20 czy 15 lat życia, żeby mieć więcej niż inni. Ja tego chciałem i ja na pewno nie będę kazał dzieciom powtarzać tego, co zrobiłem. I na pewno tak jak mi pomogli bardzo rodzice, ja pomogę rodzicom, dzieciakom jeszcze bardziej. Natomiast żeby dostały pomoc, będą musiały się wykazać. Ale jak się wykażą, myślę, że będą miały dużo łatwiejszą drogę. Teraz byłem w takiej firmie, gdzie ja byłem, na Mazurach, gdzie ojciec z synem prowadzi firmę i fantastycznie się uzupełniają. Fantastycznie.
Ojciec ma, nie wiem, z 55, syn ma z 25 i zobaczyłem coś pięknego. Zobaczyłem piękny sojusz, gdzie nie ma pretensji ani do ojciec do syna, że tam coś zrobił więcej, a syn, że ojciec zrobił za wolno i chciałbym tak w tym kierunku właśnie iść. Czyli jeżeli nawet zbudujemy ten portfel nieruchomości, to nie powiem dzieciom, że wy nic nie możecie, wszystko jest ojca, wy możecie, nie wiem, klamki naprawiać i sprzątać podłogę, prawda? Tylko będę starał się robić to razem i myślę, że przyszłością mogą być firmy rodzinne, bo szkoda po prostu czasu. Szkoda mojego zrzymania ich życia, ale co chciałbym dzieciom dać, żeby spróbowały pracy. Po prostu poszły, nie wiem, czy do McDonalda, czy do jakiegoś znajomego, do roboty. Muszą zobaczyć, jak się pracuje, jak gdyby u podstaw. Ale dużo leczę się z tego, żeby nic dzieciom nie dać i że musiałem wszystko budować samemu. Myślę, że to było złe myślenie. Czyli przykład, a nie rozstawiasz tablicę i matematykę finansową im tego nie... No nie, tak. Dużo mówię, ale myślę, że i tak nic do nie dochodzi. One widzą po prostu, co się dzieje. Czy polski przedsiębiorca może pokazywać, do czego doszedł, czy raczej powinien pokazywać takie ascetyczne życie, żeby nie narazić się właśnie na strzał, na hejt? No to jest straszne. To jest trudne. Nawet nie wiem, co powiedzieć, bo jestem dwa razy w tygodniu statystycznie nagrywam coś w jakiejś firmie dużej, której się coś udało. I przedsiębiorcy są w kropie, bo z jednej strony no po to wszystko robimy, żeby nawet przed samym sobą pokazać, że stać mnie na samochód, stać mnie na dom, na większy ogród, na ładniejsze, fajniejsze wakacje. No ale niestety będziesz oceniony, będziesz rozliczony. Po prostu trochę nie wypada, trochę nie można, ale myślę, że przechodzimy ten okres, że już mamy to w dupie po prostu. Na tyle ciężko się w Polsce prowadzi biznes, na tyle duże są podatki, koszty prowadzenia, koszty pracowników, koszty materiałów, koszty energii, że przedsiębiorca robi, 10 milionów utargu, zarabia 500 000, może 1 000 000. Widzi dużą kasę, a tak naprawdę zarabia dużo mniejszą. Pracował na to nie rok, nie ostatnią rolkę, tylko ostatnie 20-30 lat, 1 albo 2 pokolenia. I on ma sobie Audi A6 nie kupić, albo czego tam chce, czy Porsche 911, ma to ukrywać w shopie. Myślę, Pawle, że duża rewolucja teraz nastąpi, że przedsiębiorcy powiedzą, my też mamy swoje prawa, mamy prawo się cieszyć, mamy prawo wydawać, konsumować, jak komuś nie pasuje nasze Porsche 911 w firmie, niech idzie do pracodawcy obok. Bo też następuje pewna frustracja, że nie jesteśmy wrogami publicznymi, zwłaszcza w małych miastach. W dużym mieście tego nie widać, ale w małym mieście 30, 40, 50 tysięcy mieszkańców wszyscy wiedzą, że Waldek kupił nową Cayenne'kę. I za co on kupił? Prawda? Po co to oszukiwać? Ja też zacząłem kupować samochody, coś czerwonego mi się marzy i też specjalnie dla pani minister Ferrari, takie czerwone, myślę, że będzie. Specjalnie dla pani minister będę się ciemiężył niestety wysokim spalaniem i otwieraniem dachu, prawda, że jak jest deszcz, to będę musiał zamknąć dach. Coś czuję, że wzrosną ceny paliw po tej deklaracji. Pani minister Pani minister, co zrobić? Pani minister będzie próbowała. Jedyny plus, że nie będzie utrudnić opon życie. zimowych w tym samochodzie, będą częściej upalane te letnie. Jaki masz obraz polskiego przedsiębiorcy? Fantastyczny. Ja jestem zakochany w biznesie, w przedsiębiorcach. Uwielbiam tą waleczność. Zastanawiam się nad tym, jako ten też youtuber, po co to wszystko. Natomiast myślę, że walczymy o wolność wyboru. Pieniądze i tak już zarobiliśmy. Większość ludzi nie robi firmy dla kasy, bo my mamy te pieniądze. Możemy te firmy, brzydko mówiąc, zamknąć i w końcu sobie pożyć, bo ryby, grzyby, deskorolki, rowery, czy nawet Ferrari to jest śmiech. To jest, dycha miesięcznie i nas na to stać. Natomiast robimy te firmy, bo jesteśmy sportowcami, bo jesteśmy pracocholikami, bo lubimy się rozwijać, bo jesteśmy ciekawi, co będzie za rok, co będzie za pół. Lubimy wzajemne środowisko. Ludzi, którzy prowadzą biznesy, trzeba sobie przedstawić i dać im spokój, bo wiedzą, o czym będą rozmawiali, o czym nie. Często rozumiemy się bez słów. Podziwiamy się za to, co zrobiliśmy. Więc ja mam bardzo dobry obraz przedsiębiorcy, tylko jest nieco zagubiony człowiek. On nie wie w tym swoim środowisku, często w tej swoim świecie, w swojej bańce, że on już jest tak daleko. I to jest chyba wszystko, ale podziwiam po prostu. I mało tego, etatowców tak samo podziwiam jak przedsiębiorców, bo to jest też wartość dodana, którą dajemy. Sprzedajemy swój czas, swoją umiejętność, tylko najgorszy rodzaj faktury, czyli umowa o pracę, ale myślę, że każda z osób, które
robi robotę. Dla innej osoby jest biznesmenem w najpiękniejszej postaci tego słowa. I większość z nas jest, słuchajcie, przedsiębiorcą. Naprawdę większość z nas pracuje. Każdy może zostać przedsiębiorcą. Rozmawiałem kiedyś z Patrykiem Sołtysiakiem, z Maćkiem Wellmanem, z Flipa na Pierwotnym. I oni powiedzieli, że nie, że każdy gdzieś tam ma swoje miejsce i jeden się nadaje, drugi nie. Ja się nie zgodzę. Ja myślę, że każdy jest przedsiębiorcą. Od, nie wiem, pani woźnej w szkole, po dyrektora, nie wiem, szpitala czy jakiegoś koncernu, nawet jak jest na umowie o pracę, to jest przedsiębiorca, tylko każdy powinien w Polsce być na B2B i wystawiać fakturę. Jeden na 3000, drugi na 130. I zobaczyłby, ile podatków odchodzi. Zaoszczędziłoby się na podatkach, mógłby przyjść do pracy wtedy, kiedy musi, a nie, że trzeba, bo archaizmem jest ta 9, 17. To jest po prostu jakiś dramat, tak? No ale tak jest. To jaki zestaw cech trzeba mieć, żeby zostać tym dobrym przedsiębiorcą, topowym? Bo powiedzieli, że każdy może być powinien. Słuchajcie, zmienia się definicja przedsiębiorcy. Ja na przykład miałem definicję, że muszę mieć jakąś markę, muszę mieć sieć jakąś swoją handlową, muszę mieć brand ogólnopolski, ludzi, 100-metrowe biuro, salę konferencyjną i samochody z naklejką. Dzisiaj ja jestem przedsiębiorcą, mając starego Samsunga. Robię dużo większe pieniądze niż jak miałem 100 sklepów partnerskich z odzieżą męską i 15 szwalni, która mi szyła. Więc mówię wam, każdy może zostać przedsiębiorcą. Każdy, kto ma telefon, odrobinę zdrowego rozsądku i sprawne ręce, musi być i powinien być przedsiębiorcą. Nawet jeżeli robi proste czynności, jak sprzątanie, malowanie, wyprowadzanie psów. Z operatorem spędziłem ostatnio dzień. Teraz na przykład przedsiębiorcą jest ktoś, kto kupy mu zbiera psie w ogródku. Jeżeli zbierzesz kupę psie w ogródku za 70 zł co drugi dzień w 60 ogródkach, to masz 10 000 złotych, a to zbieranie kup, no to wiadomo, że to jest, nie wiem, 15 minut, tak? Wchodzisz, zbierasz 6 kup, wyrzucasz kupy, naprawdę, Paweł, i masz po prostu szmal. To jest nawet fajniejsze niż koszenie trawy. Bez benzyny nie musisz wyzbierać kupę. Młodzi ludzie mogą popilnować dzieciaki innych. Starzy ludzie, którzy nie mają pieniędzy, lat 60, 70, 80, dlaczego nie popilnować nawet w rodzinie komuś dzieciaka za 100, 200, 300, 500 złotych? Przy okazji się socjalizują. Dalszej socjalizację, tylko biznes. Zróbcie to, drogie babcie i dziadkowie, dla swojej chciwości. Ja przynajmniej, jeżeli nie miałbym pieniędzy, spróbowałbym to zrobić. Do jakiejś kwoty możesz nie wystawiać żadnej w ogóle faktury, tak? Wyprowadzanie psa na spacer, nakarmienie kotów. Mamy, nie wiem, 1, 2, 3 kotów w Polsce, psów. Setki tysięcy dzieciaków, gdzie rodzice pracują, nie mają z kim zostawić dziecka. No to młodzi ludzie, starsi ludzie, zamiast pisać te durne komentarze, zaróbcie sobie na boku 2, 3, 5 tysięcy złotych. Ktoś powie, niemożliwe. No możliwe. Jeżeli za weekend powiesz rodzicom, którzy zarabiają 40 000 złotych, zostawcie po prostu bachora, dajemy 1000 złotych za weekend, to wierzę, że ten bach, wszyscy będą szczęśliwi. Tylko trzeba ruszyć łepetyną. No. A jeżeli ktoś będzie oczekiwał, że Donald Tusk z Kaczyńskim będą myśleć, jak babcia ma zarobić po prostu ze studentem, oprócz pisania komentarzy, no to nic z tego nie będzie. Babciowe albo studenckie dodadzą. Jak będzie mi się chciał, zróbcie mnie tym premierem, to naprawię ten kraj. Co byś zrobił? Jakie pierwsze decyzje? Oduczyłbym głupoty. Wziąłbym tabliczkę mnożenia, wziąłbym dodawanie, odejmowanie i powiedział, że nie ma nic gratis. Wypieprzyłbym wszystkich urzędników, którzy się nie opłacają. Wszystkich zewsząd. Zobaczyłbym, ile ze spółek państwowych kradnie się pieniędzy i te wszystkie setki miliardów złotych wrzuciłbym do budżetu. Wszystkich urzędników, nieudaczników wypierdzielił. Rząd bym zmniejszył. Dogadywał się, a nie dzielił. Wszystkie koszty bym zmniejszył do zera i zapytał ludzi, na co chcemy wydawać pieniądze. Łącznie z choinkami, bombkami, świętami, drzewkami, sraniem, które nie jest po prostu potrzebne. Tak jak w małej firmie. Wchodzisz, robisz porządek. Dlaczego w małych firmach jest porządek? Bo jest właściciel. W dużych firmach jest burdel. A niestety państwo jest gigantyczną, wielką, zmanierowaną korporacją, która nie działa. I tyle. Tylko nie chcemy być premierem. 2. Jeżeli dzisiaj za ściankę działową dostajesz zjeby, no to za bycie premierem dostajesz takie zjeby, że ja w ogóle podziwiam. To tam jest pana Donalda, pan Morawiecki. Ja was, chłopaki, podziwiam. Nie chciałbym po prostu, za żadne pieniądze bym tego nie chciał. A tu jest też ból. Dobry polityk powinien zarobić pieniądze. Ja gdybym był premierem, dałbym po 1 000 000 złotych rocznie każdemu ministrowi. Ale jeżeli ukradnie złotówkę, ma przejebane. A oni dostają po, nie wiem, 20 000 miesięcznie, no i wiesz jak jest. Dalej już państwo dopowiedzcie. Porządek, matematyka, etyka, logika i rozsądek. I to państwo się
da radę uzdrowić w tydzień. Nie wielkie przewroty, w tydzień. Mądry człowiek, bardzo mądry człowiek powiedział mi taką rzecz. Pan Andrzej, który organizował nam wycieczki rowerowo-kajakowe, jeden z moich mentorów w ogóle młodości. Jest jeden człowiek, który uzdrowi ten kraj. I każdy kraj. Generał głód. Bo jak głód zajrzy ci w oczy, strach, zimno będzie ci w mieszkaniu, to zaczniesz słuchać mądrzejszego. Nagle ten, kto coś ma, kto ma cieple, kto ma coś do jedzenia, to nagle on, kurde, zrobił zapasy, to kumaty jest. Dzisiaj jest kumaty ten, kto więcej kłamie, więcej krzyczy i więcej obiecuje. Więc wiesz, i to znowu też nie wymyślamy żadnych mądrości, tylko na tym populizmie, na tej głupocie rodzi się głupota. A uzdrowić to można prosto, tylko nie przyjedzie tu rycerz na białym koniu, bo on robi biznes. Nikt mądry z biznesu nie przyjdzie do polityki. Nikt. A na głupszych ludziach robi się łatwiej interesy, więc też się to wszystko zgadza. No i taką mamy rzeczywistość. Jaką mamy utopię? Tak, ja buduję swoją utopię, to będzie midelizm. Od 2026 roku chcę wyjść na świat. Z kościołami. Po socjalizmie, tak, będą swoje kościoły. Był socjalizm, kapitalizm, chcę zrobić midelizm, gdzie będziemy żyć na zupełnie innych zasadach. Główne założenia? Główne założenia? Pół na pół, być i mieć. I też nic nie wymyślam, tylko trzeba to po prostu praktykować. Układam w tym momencie sobie różne tam teorie, praktyki. Zresztą żyję zgodnie z tymi zasadami, żeby znaleźć ten fantastyczny punkt, ten balans, w którym ci jest po prostu dobrze. Dobra, ile będzie bilet wstępu kosztował do kościoła Mideli? 0 zł, 0 groszy. Gdzie tu jest twój zysk, powiedz? Wiesz, to są te produkty, jak chociażby, nie wiem, event, tak? Event się zrobi, myślę, że dużo, dużo większy. Mszę dużą dla tego całego Duża kościoła. msza, słuchaj, Taca- fajne e-booki. tacy- Zobaczycie, że przyjdzie, ja się z tej branży śmiałem, ale już przyszła ogromna moda na produkty wirtualne, na doznania, doświadczenia, wiedzę, kierunek, a nie kurtkę, szalik, kiełbasę i oponę po prostu do malucha. I ludzie będą płacić za to ciężkie pieniądze. Zataczamy takie koło. Mieliśmy, a teraz chcemy czuć, tak? I tak będziemy się kręcić. Psycholog brał, nie wiem, 100 zł za konsultację. Dietetyk brał 100 zł za konsultację. Dzisiaj chłopaki z innych kanałów biorą 5000 zł za konsultację dietetyczną. Ja będę brał za poradę inwestycyjną kilkanaście tysięcy złotych, życiową, dużo więcej, bo nie ma z kim pogadać. I tyle, a ja się nie rozdwoję. Dobry lekarz będzie brał ogromne pieniądze za zabieg. Dobry hydraulik będzie brał tysiące złotych za usterkę i tak dalej. Więc trudno, jak każdy ma swój kościół. Natomiast ja wiem, że w Polsce nie ma na mnie miejsca, a wierzę, że na świecie będziemy szukać czegoś fajniejszego niż kapitalizm. Nie chciałbym oszukiwać kapitalizmu, ale go ograć. Wziąć to, co najlepsze. Da się? Ojejku, no ja to robię. Ja to robię. Moje Ferrari, pani minister, też będzie tak kupione, że nie zapłacę złotówki. I rejestrowane w Czechach. Nie, czy w Polsce. Wszystkie podatki płacisz tu. Niestety tak. 100 tysięcy się podatku od lokalu, który sprzedałem. 100 tysięcy. Gdzie tu płacz, pani minister? 100 tysięcy zapłacił. I jaki dumny i uśmiechnięty z tego. Tak. 100 tysięcy podatku od 420 tysięcy złotych. Przychodu. Pani minister, roleczka musi być. I dobrze mu tak. W przyszłym roku będzie miał 200. Dokładnie. Nie wiem, pani minister, tylko czy jedno Ferrari wziąć, czy dwa. Bo się zastanawiam nad V12 i V8. Kawa nie wyklucza herbaty. Paweł, bez ciebie bym nie podjął tej decyzji. Pani minister ci pogratuluje pewnie w kolejnym wpisie. Tak. Tym razem będziesz niszczył naturę. Użyłbym czerwonego długopisu. Pogadaliśmy właśnie o tym, czego brakuje politykom, czego brakuje z kolei polskim przedsiębiorcom. Obracasz się często wśród przedsiębiorców. Czego brakuje? Tak. Spokoju. Słuchajcie, tak jak mamy rozwalone łby, u mnie było to 20 lat pracy nad głową i przez ostatni rok, a na pewno miesiące jest jakiś błogostan w głowie. Niezależnie od tego, czy odwołają konferencję moją, czy nie odwołają, czy będzie 1000 osób, czy 3000 osób, czy pani minister wyrazi zgodę na Ferrari F8 Spider, czy nie wyrazi, czy ja kupię je, czy nie kupię, czy ukradnę, czy nie ukradnę, jestem po prostu spokojny. I tego życzę. To jest ciężka praca, ale jestem żywym dowodem na to, że można. Ale ten spokój wynika też chyba i z takiej stabilizacji finansowej. Nie, też. Czy nie, mówisz nie. ogólnie o... Stabilizacja na pewno tak, na pewno wiek. Po 40 się inaczej myśli. Na pewno ta poduszka finansowa, ale to przestanie biec to jest zajebiste. Czyli ogromna wdzięczność za to, co jest i nie zabieranie sobie możliwości rozwoju.
praca nad tymi dwoma siłami, między więcej a wystarczy, masz ten swój punkcik i po prostu jest ci zajebiście, nie? Zaczynasz być tu i teraz. Przed chwilą byłem u notariusza, to jestem u ciebie, cały dla ciebie. Nie mam żadnych innych myśli. Żadnych. Oprócz pani minister. Może jakaś kaweczka. Zawsze Nic, że ona się nie dowie. Ferrareczką, proszę pani, kaweczka w ferrareczce. Ja bym brał. Jeszcze pokażesz parę lokali. W każdym razie, wiesz, zaraz jestem u dewelopera tutaj w Łodzi. Później bombki wieszamy. Potem mam webinary. Ale to być tu i teraz, pracowałem na to 20 lat, mamy to i mam to. I widzę, że za to przedsiębiorcy oddaliby dużo. Żeby nie być rozwalonym psychicznie, fizycznie, żeby wiedzieć, gdzie jest ten punkt, gdzie mogą zwolnić pracownika, który ich denerwuje, powiedzieć klientom, części klientów, słuchajcie, was nie chcemy. Czyli dzień dobry, tu mamy ulotkę dla klientów, których chcemy, a tu mamy klientów, których nie chcemy. Brak tej spójności jest, wiesz, w ludziach. Jak to właśnie zrobić? Bo ty już przeszedłeś tą ścieżkę, mówisz, że masz dużo spokoju. Wydawało Tak mi to się, zrobić. Wydawało mi się, że wcześniej też miałeś dużo spokoju. Ale nie tyle. Okej. Siedzieliśmy, rozmawialiśmy przez telefon, byłeś w saunie akurat w takim błogostanie. Myślałem, że to gdzieś tam narosło, ale... Wtedy był ten etap pracy. Aha. Sauna, jacuzzi to był etap pracy. To jakbyś miał 3 podpowiedzi dla przedsiębiorców, żeby trochę wyluzować, żeby jednak się odnaleźć. Pierwsza sprawa, to bym sobie uświadomił, czy ja żyję dobrze, czy niedobrze, czy jestem w dupie, czy nie jestem w dupie. Bo większość osób jest w dupie i się w niej urządza. Uważam, że trzeba z tej czarnej dupy wyjść. Naprawdę, identyfikacja problemu jest mi źle w tym układzie, który jest. Niezależnie od tym, czy myślisz o dobru swoich pracowników, klientów, marki, w dupie z tym. Jeżeli właściciel będzie nieszczęśliwy, wszyscy oni będą nieszczęśliwi. Musisz pomyśleć niestety o sobie. Naprawdę. Trzeba chcieć z tej czarnej dupy wyjść. Chcieć. To jest jakiś imperatyw wewnętrzny. Będę walczył, próbował zrobić, żeby zobaczyć zupełnie inny świat. Trochę jak ta jaskinia platońska. Nie być po drugiej stronie, wyjść, zobaczyć, że jest inny świat. Jest świat taki, gdzie nic nie musisz, bo w tej firmie większość, to brzemię problemów my bierzemy, bo bierzemy na klatę kolejnego klienta, kolejny kontrakt, kolejny problem. Gdybym ja, Paweł, musiał być tu na siłę, to bym tu nie przyszedł nigdy. I domyślam się, że gdybyś ty musiał przyjść i godzinę gadać z gościem, którego nienawidzisz, nie rozumiesz, bo ci, nie wiem, redakcja czy wydawnictwo zapłaciło albo bo musisz, nie chciałbyś. A większość z nas tak prowadzi firmę, bo musi. Paradoksalnie tych problemów to jest paręnaście procent, ale na nich się skupiamy. A propos twoich komentarzy, zobacz, że niech nawet 100 ludzi napisała coś chamskiego, ale 100 000 ludzi to ogląda. Tłumaczę to żonie, że jeżeli na 1000 osób 2 mają ból dupy, to nie wkładaj tej całej reszty do tych 2. 2 osób nie może, wiesz, bruździć w stadzie 1000 wilków. Trzeba ich po prostu wyp***lić. Więc pozbyć się toksyn, bo one robią ferment. W firmie, w życiu prywatnym, zawodowym, ze wszystkim. Dbać o siebie, dbać o swój czas. Nawet te media, nawet nie wiem, że pani minister coś napisała, tak? Później ktoś jej odpowiedział, dostaję tylko zrzuty ekranu, fajnie, ale nie wiem, nie uczestniczę w tym. Nie włączam telewizji, nie kupuję prasy, żadnej. Oprócz strefy nieruchomości, co od was dostałem. Nie kupuję tego. Nie słucham radia. Nawet piosenek nie słucham, bo też słuchasz tego tekstu, że kogoś rzuciła dziewczyna, że się zabije. Nie, wolę, albo czegoś nie rozumiem, albo sobie włączam inną muzyczkę. Wybieram na Netflixie, czy gdzieś, czy na YouTubie, co chcę obejrzeć, oglądam samochody i łodzie. Nic innego mnie tak naprawdę nie interesuje. Jak masz ten łeb zatroskany, zniszczony, to wkurza cię byle kto i dzień, 2, 3, rok, 2, 5 i byłem w takim stanie, wiem jak to jest to dramat, jest to na granicy lęku, jakiejś psychozy. Co się dzieje z człowiekiem? Eliminować, eliminacja. Ludzie nie wiedzą, że najwięcej co możesz dać to jest nic. Jesteśmy tak bogaci, że możemy jutro podarować sobie dzień. Jesteśmy tak bogaci, większość z nas, że może dać sobie miesiąc. Jak nie wierzycie, co on bredzi, to zachorujcie na miesiąc. Nic wam się nie stanie. Jeszcze się wami zaopiekuje rodzina, rodzice. Do szpitala można pójść. Nawet zasymulujcie, że was coś boli, tak? Na 2 tygodnie nic się nie stanie, bo świat ma was w dupie. Czy wy żyjecie, czy nie żyjecie. Jak ty, Paweł, umrzesz, pojadę ci złożyć te kwiatki. Powiem, fajne były 3 wywiady i pójdę dalej. Jak ja umrę, to ty pójdziesz, dasz 3 kwiatki, powiesz, no fajny był.
I pójdziesz na siatkówkę, stary, bo takie jest życie. A nam się wydaje, że od nas wszystko zależy. Że jak dziecku nie zrobimy obiadu, to dziecko umrze. A jak do klienta nie odpowiemy na maila, to klient nas zabije. A jak pani minister na roleczkę nie odpowiem, to pójdę do więzienia. Tak nie jest. I w tej psychozie, którą sami na siebie nakładamy, żyjemy, a nic nas nie goni. Jeszcze 300 lat temu to pani minister na przykład by kata na mnie nazwała i by mi ucięli głowę. Nie odetną mi dzisiaj głowy. Najwyżej nie wiem, co można mi zrobić, ale to nic nie można mi zrobić, prawda? A propos pani minister, policjant najwyżej da ci mandat za szybką jazdę. Ale nikt się nie stanie, jak jutro nie pójdziesz do pracy, albo tydzień nie pójdziesz do pracy, albo 2 tygodnie nie pójdziesz do pracy. Albo jak nawet rok nie pójdziesz do pracy, co robi bardzo wielu ludzi. Nic się nie stanie. Skorzystajcie z tego pięknego prawa. Prawa życia. Nie upieprzajcie się w interesy, których nie lubicie, które są nierentowne, niezyskowne. I tyle. I druga rzecz, Pawle, organizm. Pompeczki, spacerek, oddychanie, nawilżacz, dobry materiał, naprawdę, trochę dobrego jedzenia, trochę ruchu, trochę książki, która, patrzę z tymi treściami, te książki są do niczego wszystkie, ale wyciszają. Strona po stronie, tam są 3 myśli w każdej książce, no ale wiesz, przewracasz te kartki jak taki jeleń, ale po co? Troszkę jak medytacja, sobie czytasz, żeby się uspokoić. I tyle. Plus, jak ktoś już bardzo ma dużo pieniędzy, to ciepła woda w wannie z solą z Rossmana po 11 zł na 2 wanny. I tyle. Bez tej pracy, Paweł, nie zrobi się to samo. I troszkę się oszukujemy, że jak kupisz ten kolejny samochód, ja się oszukuję, to będę jeszcze szczęśliwszy, prawda? Że jak wezmę kolejny kontrakt, jak w obroty pójdę, jak 3. spółkę otworzę, jak nie masz w głowie poukładane, to 117 spółka ci nie pomoże. Ani 62 mieszkanie pod wynajem, ani drugie Ferrari już pod panią minister V12, bo mi wystarczy V8 z biedy, ale zlecenie przyjęte. A jak masz głowę spokojną, mam poloneza, malucha, mogę przyjechać tramwajem, pieszo, mam to w dupie. To jest piękny stan, jak zamiast bycia w dupie świata, masz go w dupie. I nagle ten świat mówi, jest takie fajne powiedzenie, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. To tak ty światu, jak świat tobie. I nagle się okazuje, że jesteś potrzebny, nagle można poczekać i tak dalej, i tak dalej. Przetestujcie to, moi drodzy. Na znajomych, na pracownikach, na pracodawcach, na klientach. Nie jesteście na każde wyzwanie, na każde polecenie, że trzeba odebrać, że musisz. Nauczyłem się jednej rzeczy od Ciebie, że nie ma telefonu, który muszę odebrać. I zacząłem przełączać telefon w tryb samolotowy, w sensie, że nie można się do Ja mnie mam cały dodzwonić. czas. Ja mam wyłączony budzik od 6 lat. Do Ciebie nie da się dodzwonić, Ty ewentualnie oddzwonisz. Ja nagrywam głosówkę. Ja zaoszczędziłem parę lat życia teraz, miesięcy życia, na głosówkach. No po co z kimś gadać bez sensu? Głosówka jest 15 sekund, tak jak dzisiaj my. Widzimy się czy nie, tak przyjeżdżaj. Cześć Paweł, co u Ciebie słychać? No wiesz, to szczerze Ci powiem, no nie obchodzi mnie to. Ciebie też nie obchodzi. Zaoszczędziliśmy 5 minut, Paweł. Razy 20 rozmów, masz 2 godziny. Głosówka, wyłączenie telefonu, tryb samolotowy. Wczoraj ktoś do mnie dzwonił, wie chłopie, jest niedziela 22 czy w sobotę, tak weź zadzwoń rano. Albo napisz maila. Nie szanujemy się, Paweł. Najgorsze jest to, nie szanujemy się. Jako ludzie pracy, którzy bardzo dużo pracujemy, jesteśmy w takim ferworze walki, że się szmacimy. I myślę, że nabieranie tej wartości, która jest nazywana pewnością siebie, bo pan doktor nie pracuje już do 23, tylko kończy o 19, tak, bo pan doktor musi odpocząć. Podnoszenie swoich stawek na każdym etapie. Lepiej mieć 3 dobrych klientów niż 5 słabszych. Dla dobra tych klientów. Tylko niestety Żabka z Biedronką i Lidlem rozpieprza to myślenie, no bo więcej kupisz, masz taniej, tak? Ale w prywatnym biznesie jest zupełnie odwrotnie. Przynajmniej takie, wiesz, to mi dało drugie życie i tylko dlatego coś robię, bo jakby tak nie można było zadziałać, to bym był na emeryturze. Czyli bardziej opłacałoby mi się nie pracować i gnić i leniuchować, niż pracować, gdybym miał dzisiaj robić firmę na starych zasadach, tak jak to robiłem. Życzę Państwu przemodelować myślenie i zoptymalizować swoje działalności nie pod kątem utargów, tylko pod kątem zysku, nie tylko finansowego swoich firm. Bo to nie jest tylko zysk, że zarabiasz 3 miliony i chcesz się zabić. Lepiej zarób 1,5 miliona i nie chciej się zabijać, prawda? A niestety myślimy, wiesz, Dincyk, jak on to zrobił?
No to nie jest tak, że chcesz więcej za każdym Chcę razem? więcej, ale nie, właśnie chcę więcej, ale w tempie, które mi odpowiada. Dzisiaj też ja mogę się zapieprzyć, Paweł. Zapieprzyć robotą. Nie masz takiej wizji, że okej, dobra, skoro doszedłem do tego w ostatnim roku, zrobiłem tyle, dobra, to jak podwoję wysiłki, to w następne 2 lata będę miał 3 razy więcej, a nie 2 razy więcej, bo wiem już więcej. Mam, tylko dzisiaj właśnie, ale inaczej. Im jesteś starszy, tym mądrzej pracujesz. Właśnie pracujesz 3 razy mniej, zarabiasz 3 razy więcej, bo uczę się to po prostu robić, bo buduję markę, bo jestem w punkcie, na który pracowałem bardzo wiele lat, czyli żeby zacząć dzisiaj skakać wzwyż, musiałem nauczyć chodzić się, biegać i robić pierwszy skok. Ale jeżeli ktoś już się nauczył chodzić, no to niech nie kuleje po prostu na starość, tylko przejdzie na zupełnie inne myślenie. I to dotyczy firm, które mają po 10, 20, 100 milionów przychodu, a nie zarabiają nic. No i ten właściciel mówi, że się nie opłaca. No się nie opłaca. No jak narobił kosztów, no to wszystkim się opłaca, tylko mu się nie opłaca. I on to ciągnie, bo nauczy jest ciągnięcia. Przykro się o tym mówi, ale tak, Paweł, jest, tak. Jak masz 3 hotele i nie zarabiasz, to kup 5 mieszkań w Zakopanem i po prostu i rzuć te hotele, tak. Ale nie marudź. A jeżeli ktoś marudzi i niszczy żonie, mężowi, rodzicom, dzieciakowi życie, bo kiedyś się sprzedawało, teraz się nie sprzedaje. Ja byłem takim gościem, tak. Miałem pretensje do Pepko, że sprzedaje taniej swetry. No. Jak nie sprzedają się swetry, to szyj skarpetki, jak nie skarpetki, to robię online, a jak nie tutaj, to Eskimosom, ale no coś trzeba zmienić. Boimy się, Pawle, zmian. Ja się bardzo boję zmian, wszyscy się boją zmian, bo tak jesteśmy zakodowani, ale ta zmiana jest największym bezpieczeństwem. Ta elastyczność, o której będę mówił na wielkiej integracji, elastyczność, a nie twardość. Twardy bądź. Elastyczny. Tylko to nie jest pustosłowie, przypomina pani minister. Bo pani jest, a ja to wdrożyłem w życie, 22 lata praktyki i coś tam na koncie jest. I w garażu niedługo, pani minister, czerwone. Ale to V12 chyba bym kupił szare. Zapytajmy pani minister, niech zrobi ankietę u siebie na X-ie. O tyle będzie ciężko, że małe bagażniki są. Małe bagażniki jest w tych autach. No ale ty lubisz małe lokale, małe... To będzie ciężki 2030 rok. I w 4 trzeba będzie jechać na 2 auta. No, i nie pomieścisz tam całego tego hajsu swojego. Powieszczę. Przyczepka będzie specjalna. Do Ferrarki. Tak. Czerwona. Wielka integracja to brzmi pewnie w uszach pani minister jak zlot fliperów albo rentierów. Czym jest wielka integracja? To może najpierw, żeby zdementować. To nie jest ani zlot fliperów, bo na tym się kompletnie nie znam, ani zlot rentierów. Zlot rentierów mamy dzień wcześniej, to jest 9 stycznia, w piątek, a wielka integracja to jest taka grupowa terapia dla osób, które naprawdę sporo już mają, ale chcą się rozwijać dalej. Dość poważnie do tego podchodzę. Przyjeżdża z 2000 osób z różnych branż, w różnym wieku. Są dzieciaki 17-18 lat, są takie wilki lat 30-35, ale sporo ludzi lat 50-60, nawet 70. Coraz więcej pań, to też w ogóle mega drogie panie, bo tych kobiet będzie z 25-30%, to jest 600 fajnych kobiet, takich przedsiębiorczych, pod jednym dachem, z nami. I co? Biznes jest prosty. Widzimy się o godzinie 9 rano. Będzie, nie wiem, z 30 wykładów ze sceny, różnych, o inwestycjach, o pomyśle na siebie, na swój biznes. Będzie Robert Michalski ze Stradale, o samochodach a propos. Będzie Grzegorz Krychowiak, będzie Robert Korzeniowski, będzie Rafał Sonik, będzie Piotr Pająk z Tajlandii. No masa ludzi z tej sceny, czyli wykłady, wiedza, ale to jest sucha rzecz. Ktoś wyjdzie, mówi, co tam ma do powiedzenia. Druga rzecz to są wystawcy. Chcę, żeby to były targi przedsiębiorczości, 50 stoisk, stanowisk od frajdy, fanaberii, mavericków, skuterów, nieruchomości, po kostki brukowe, maty, tym można handlować, robić dystrybucję, handel, sprzedawać, no co tam kto chce, ale masa różnych, nie wiem, producenci mebli, dużo firm, ale najważniejsze to jest network. Network. Czyli widzisz, i to nie taki network, że wizytówkę w jedną, w drugą, bo na tym to technicznie polega, ale myślę, że jest to magia zobaczenia. Na Madagaskarze był taki film, że jakaś zebra tam uciekła z zoo, no i patrzę, kurna, tam na tej sawannie czy gdzieś, tych zeber to są tysiące. I u nas też wychodzisz z tego domu taki trochę samotny, a tam są wszyscy tacy jak ty. No i mówisz, to się nie dzieje, nie? Także mi się w ogóle prywatnie ciężko to wszystko przygotowuje, bo to są 2 miesiące, 1,5 miesiąca wyjęte z życia, ale potem pomówisz, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty i myślę, że cenniejsze niż te wykłady bardzo znanych ludzi,
niż 50 zajebistych stoisk, niż ta impreza całonocna z moim roastem i wszystkim, to słuchajcie, i cenniejsze od kontaktów, to jest świadomość, że nie jesteś sam. Naprawdę, to jest coś takiego, że dostajesz dużego kopniaka, duży zastrzyk energii, że nie jestem, kurde, sam. Tylko że tych kapitanów swoich stateczków, bo to nie każdy na integrację przyjedzie, ale widzimy, że to jest parę milionów ludzi w tym kraju, a na pewno kilkaset tysięcy, którym się bardzo chce. To koniec szkolenia, pani minister. Dużo więcej nie ma za te paręset złotych. Czego pan się spodziewał? Zapraszasz panią minister, żeby poznała, czym jest przedsiębiorczość tak od podszewki? Całym sercem nie, dlatego nie dorosła do tego. Po prostu nie dorosła. Jak dojrzeje, jak się doedukuje, jak zobaczy, jak wielką funkcję społeczną ten naród, w cudzysłowie, jej powierzył i zrozumie, kim jest polski przedsiębiorca, czy polski inwestor, który zostawia tu swoje oszczędności w tym kraju, a nie tak jak korporacje, na łańcuchu których wielu ministrów jest, to wówczas może za rok, na 10. edycji, to będzie 16 stycznia, może wtedy. Może. Ryba. Dasz jej czas ze sceny wtedy? Nie, no gdzie? Na scenie to nie. To musiały pani minister naprawdę powalczyć, udowodnić, że ma przynajmniej jedną firmę, dobre oszczędności, inwestycje w małe mieszkania w dużym mieście, dobry ROI, wówczas tak. Pani napisze podanie, pani minister, pani wie, jak to się robi. Wróćmy do line-upu. Kto jeszcze będzie? Jakbyś tak dosłownie, wiesz, nazwisko, o czym powie. Słuchajcie, tyle osób, jest około 30 prelegentów, także nie chcę komuś tu krzywdy robić, że go wymienię, nie wymienię. Wszystko jest na stronie internetowej. Jak ktoś może, to te 2 dni w ogóle, ten piątek, sobota, ogień. Ogień. Jedyne, co nie ma najdroższych biletów. Tych po 9 tysięcy. Poszły w pierwszej kolejności. 40 razy 9, ile to jest tysięcy? 350 tysięcy za VIP. I na roast, tak? Zapraszamy. I na roast. Roast będzie o północy. O, tu panią minister zapraszam. 12 w nocy jest zaproszony Jan Śpiewak. Z Jankiem się poznałem prywatnie, także Janeczku drogi, jeżeli tylko chcesz, zapraszam. Napisz proszę ciebie na Instagramie 24 godzina, bądź wcześniej oczywiście. Klub Larum, Piotrkowska 102. Pani minister, panią również zapraszam, żeby na żywo przed 1,5 tysiąca ludzi zroastować tutaj tego ladacznika z Łodzi. Powiedziałeś wcześniej, że to właśnie nie jest impreza dla fliperów. Drażnicie, jak nazywają cię fliperem? Nie, tylko że ja nie flipuję. Ja bym nawet poflipował, tylko trochę mi się nie chce. Ja wiem, trochę natomiast mam czasu. czy to cię super. drażni, że... Nie mam czasu na to, Paweł. Ja uważam, że to jest dobry pomysł na biznes, tak? Tylko że ten biznes się skończył. No to nie jest prosty biznes. Ja wiem, tylko chodzi mi o to, że kładą ci łatkę. Czy to cię w ogóle drażni, bo fliper jest określeniem postrzeganym pejoratywnie, bo nawet jak dzisiaj rozmawiamy sobie w kuluarach, to ludzie wolą już słowo inwestor, bo fliper jest wytarte o bruk w mediach. Nie tyle mnie to drażni, co śmieszy, bo ja nie jestem fliperem. Tak jakbyś na piłkarza mówił, że jest siatkarzem, bo piłka jest na boisku, prawda? Także nie. Jest to zupełnie inny, jest to wręcz zupełnie odwrotny sposób inwestowania w nieruchomości i to też do hejterów, jak już hejtujecie, no to chociaż wiecie, co tam piszecie, prawda? Ustaliliśmy, fliperem nie jesteś, właściwie to ustalamy chyba przy każdej rozmowie, ale to jakby nie dociera, dlatego ustalamy to na nowo. Ale ostatnio i tak chyba sprzedawałeś jakieś mieszkania, tak? Pozbywałeś się, zmieniasz strategię? Dzisiaj lokal sprzedałem po 15 latach za 420 tysięcy i za 200, niecałe 70 tysięcy mieszkanie w starym bloku. Czyli wtórny. No to tylko 2 sztuki sprzedałem i coś tam dokupuję nowego. Widzisz jakiś zastój na rynku nieruchomości? Bo fliperzy, inwestorzy trochę narzekają, że jest zastój. No dlatego jest świetny czas, bo w końcu ceny przestały nie tylko rosnąć, ale można bardzo dobrze kupić dzisiaj nieruchomości, bo rynek stoi. To jest najpiękniejszy czas, na jaki czekałem kilka lat. Dzisiaj wybieram się na zakupy. Nie mam niestety za dużo gotówki. Nad czym też pracuję, będą kursy online. Żalisz się? Troszkę tak. Na to, co uważam się zrobiło, to chciałoby się zarabiać więcej w tej branży szkoleniowej. Oto też jest hejt, że jestem wielkim szkoleniowcem. Niestety nie, ale pracuję nad tym. Będę mocno chciał sprzedawać szkolenia w 2026 roku. Pierwsze szkolenie to będzie program rentierski, czyli jak kupować nieruchomości. Drugie szkolenie to będzie marka, to jest budowania marki osobistej. Chciałbym tutaj pójść w setki tysięcy złotych zarobku po prostu ze szkoleń w końcu. I jak zarobię te pieniądze, plus zdolność kredytowa, plus pieniądze bieżące, gdzieś tam z eventów czy z nieruchomości, to kupuję, bo to jest czas na kupowanie. Ten
26 rok początek, ten piękny zastój, który mieliśmy teraz w 25, to jest wymarzony czas dla kupujących. Niestety dla fliperów nie. I am sorry. Żeście nakupili z myślą, że będzie wiecznie rosło. Wujo Kuba miał trochę racji. I to nie jest też tak, jak się cieszę tutaj z nieszczęścia, że ktoś nakupił i liczył na wzrost. Po prostu to jest, słuchajcie, rynek. Jeden się wstrzeli dobrze, drugi gorzej. Ja się wstrzeliłem na końcu tego 3 lata temu. Można było dużo łatwiej. Też przespałem. Natomiast jak ktoś musi sprzedać, no to po prostu odda tę mieszkankę bez zarobku. Ale czy ja się cieszę? Powiem wam, nie ma co się cieszyć. Cieszenie się w ogóle z tego, że komuś nie wyszło, to jest jakimś zboczeniem. Naprawdę. W sporcie, jeżeli ograsz kogoś tam w badmintona czy w ping-ponga, ja się bardzo cieszę, jak kogoś ogrywam, jest mu dobrze, że przegrał. Natomiast w życiu i w biznesie, jeżeli masz, nie wiem, wypadek samochodowy albo sprzedałeś dom poniżej ceny, którą chciałeś, to nie jest chyba fajnie. Tak mi się wydaje. Więc tylko cieszę się, że moja strategia wygrała sportowo. Co Twoim zdaniem warto inwestować w 2026? No bo powiedzmy, że mamy fliperów inwestorów, no i oni się zakorkowali z mieszkaniami, czyli tak, może, nie wiem, trudne nieruchomości ze skomplikowanym stanem prawnym, może lokale komercyjne, grunty, może. No na razie o nieruchomości mówisz, tak? Tak. No ja bym się upierał mimo wszystko przy małych mieszkaniach. Widzę, co zrobił deweloper z Tajlandii. Miał mieszkanka większe, zrobił już, zmniejszył wręcz takim zarąbistym, takie inwestycje. Dzisiaj też klepnąłem 2 sztuki, niestety już drogo. 33. Naprawdę optymalne mieszkanie, 33-35 metrów. Czy to jest Gruzja? To samo Gruzja, teraz Golden Tower, 30 parę metrów. Tajlandia, ten Karon, 30 parę metrów, Twins. Zakopane, tak samo wziąłem, jedno tam 30, drugie 36 metrów. Te mieszkania w Łodzi, 30 metrów lub dwupokojówki. Szedłbym w małe mieszkania, bo to jest dobro pierwszej potrzeby, za to człowiek zapłaci. Tylko ze złych wieści, no są to drogie rzeczy i trzeba jeszcze ładnie zrobić. I jeszcze będzie ogromna konkurencja. Więc stopa zwrotu na poziomie 6-7%, może 8% z krótkiego, to jest to, na co liczę. To i tak będzie bardzo dużo. Ale druga część pytania. Poza nieruchomościami, to jest żona, to są dzieci, to jesteście wy, moi drodzy. To są wycieczki, to są książki, to jest wiedza, rozwój, sport. Jeżeli tu nie będziecie inwestować, to wszystkie inne inwestycje, takie materialne, nominalne, po prostu nie mają sensu. Naprawdę, Paweł, trzeba to dobrze przemyśleć. Jeżeli stać się na 2 mieszkania po 500 000 i na nowe opony zimowe i felgi jakieś, to powinno cię być stać na trening, sen, jajeczka, dobre jedzenie, spacer, pływanie albo wycieczkę nad morze na 3 dni. Mylimy to, że zastanawiamy się, to był mój wieczny błąd, czy złoto zdrożeje za 7 lat, albo czy grunt mój, prawda, na wzniesieniach łódzkich, coś z nim zbuduję w 2085, a nie myślę o tym, co zjem jutro na śniadanie i czy dzisiaj rano zrobiłem trening. Odwróćcie tylko myślenie, a dużo łatwiej się wtedy inwestuje pieniądze. W jakim kierunku powinni iść polscy przedsiębiorcy w 2026? Już pomijamy rynek nieruchomości, ogólnie przedsiębiorcy, bo ustaliliśmy, że jednak pod Twoim patronatem wielu z nich się zbierze. Ja myślę, że w kierunku ogromnej optymalizacji firmy, czyli czym ta firma ma być, ja bym się paradoksalnie zmniejszał, ja bym redukował, bym był ostrożniejszy, jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy, odważniejszy, jeśli chodzi o zarabianie. Poczytajcie o zasadzie Pareto, ale te 20% naprawdę ma sens, niech to będzie 30%. Odstrzelić ogony, optymalizować się, wyciskać, inwestować w najlepszych ludzi, w najlepsze produkty, w najlepsze strategie reklamowe, w końcu zarabiać i oszczędzać. Jeżeli nie oszczędzasz zarobków swojej firmy, to znaczy, że po prostu coś jest nie tak. Szedłbym w kierunku zmian i zrobił ogromny zakręt ku sobie, bo jeżeli jest właściciel, to on zweryfikuje siebie, jego najbliższe otoczenie, właśnie, nie wiem, zarządy, najlepszych swoich klientów, żeby ich wypytać, bo często się, tak wiesz, chciałem powiedzieć rozmydlamy, ale rozmydlamy się gdzieś po prostu po tych 10-20 latach tak naprawdę firma robi tyle rzeczy, że sama nie wie, co robi. I myślę, że ta weryfikacja każdemu się przyda, bo idą trudne czasy, czasy jakości. Albo będziesz Biedronką, Stonką, albo czymś wielkim, kto po prostu jest ogromny, albo będziesz silną, małą firmą, która daje na rynku radę. Ilość albo jakość. I to będą trudne pytania dla przedsiębiorców. Czyli uważność, obecność, weryfikacja. Tak mi się wydaje. No i niestety zyski. Ja na pewno zrobię szkolenie płatne, pani minister, ze sprzedaży. Naprawdę pomija się ten etap sprzedawania, pomija się etap klienta. Troszeczkę znowu się pitoli, ale gdzieś się biznes sprowadza do tego, żeby zdobyć klienta
sprzedać mu coś i dobrze go obsłużyć, a nie bla, 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 bla i nic z tego nie wynika. Prawda? Dlatego ja idę osobiście z kanałem w ogóle od 2 lat w kalorie. Nie idę w rozmach, nie chcę się kłócić z panią minister, zrobić z tego gównoburzę. Chcę mieć kalorycznego klienta, który będzie ze mną wykupywał osiedla w Tajlandii, w Gruzji, na Podhalu, w Łodzi, na Zanzibarze, na Dominikanie, który przyjedzie do mnie na event, który kupi sobie te posrane Ferrarki, pojedziemy coś zjeść do Toskanii, a nie gościa, który będzie albo bił brawo, albo się ze mnie śmiał, bo to nie jest mój klient i ani pacjent, ani widz weryfikacji. Czyli nie idziesz już w liczby, to jeszcze to dodam na koniec. Chyba nie, chyba nie, bo to one nic nie oznaczają. Zauważyłeś, że rzeczywiście jak ta kula śniegowa się ulepiła, to ona nie ma jednak mocy, bo się rozbija gdzieś tam na... No moja ma, bo 2 lata temu skręciłem, ale mogłem się rozbić. Mogłem się rozbić. To był taki trudny moment właśnie, czy iść w popularność i w głupotę i w populizm i mówić to, co ludzie chcą usłyszeć, czy mówić to, co powinni usłyszeć, żeby zarabiali pieniądze i żebym ja zarabiał pieniądze. I żeby oni byli spokojniejsi i ja. I to się udało i tu też dziękuję wam, moi drodzy, bo to jest dzięki wam, którzy mi żeście podpowiedzieli. Dzisiaj nie ma 140 osób, które przyjadą się po prostu upić w Bieszczady, tylko jest 100 osób na Mazurach, które trenuje sobie ze mną razem. Sporcik, wynajmuje najdroższe jachty i piecze kiełbaski na ognisku. I to jest, zmienił się po prostu mi bardzo ten target, za co ja wam dziękuję, bo to wy mnie zmieniliście. I trzeba słuchać tego klienta. Chyba że idziecie na koncert Disco Polo, no to wtedy musztardy więcej, trochę głośniej. Umpca i też będzie zajebiście. To my też was chętnie posłuchamy. Napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Kuba, dzięki bardzo. To ja dziękuję, Paweł. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Życzę tobie i państwu dużo spokoju. I pani minister, pani taka, Jaga. I Kuba podjedzie po panią Ferrarką. Brum, brum. Do zobaczenia.